W ostatnim czasie zarówno prezes UOKiK, jak i Komisja Europejska przyglądają się działaniom platform internetowych. Na celowniku znalazły się platformy internetowe działające w różnych branżach, począwszy od Meta, kojarzonej głównie z mediami społecznościowymi, poprzez Temu czy Zalando, działających w obszarze e-commerce, czy też Booking, działający w szeroko pojętej branży turystycznej. Dlaczego platformy stały się przedmiotem takiego zainteresowania? Otóż w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z wejściem w życie kilku aktów prawnych, które właśnie regulują działanie platform internetowych. Na przykład akt o usługach cyfrowych, czy też akt o rynkach cyfrowych, choć nie należy zapominać, że już obowiązujące akty prawne, jak chociażby ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, czy dyrektywa Omnibus, również mają do nich zastosowanie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się działaniom prezesa UOKiK, natomiast kolejny odcinek poświęcę działaniom Komisji Europejskiej. Prezes UOKiK bada działania platform internetowych głównie w kontekście praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i praktyk naruszających konkurencję w kontekście ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jednak w tym roku położył większy nacisk także na weryfikację tego, czy przedsiębiorcy realizują także obowiązki wskazane w dyrektywie Omnibus, która dotychczas kojarzyła się z działaniami prezesa UOKiK dotyczącymi kontrolowania prawidłowości oznaczania obniżek cenowych. Przyjrzyjmy się kilku sprawom dotyczącym platform internetowych, o których w tym roku informował prezes UOKiK. Największe poruszenie w ostatnim czasie wywołał komunikat prezesa UOKiK o postawieniu zarzutów spółce zarządzającej chińską platformą sprzedażową Temu na terenie Polski. Zarzuty prezesa UOKiK dotyczą m.in. sposobu informowania konsumentów o danych sprzedawców, gdyż zdaniem organu konsument powinien zostać wprost poinformowany o tym, czy sprzedający jest przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną, gdyż nie jest wystarczające, że takie informacje mogą być dostępne do pozyskania łatwo i intuicyjnie, wymagając od konsumenta kilkukrotnego kliknięcia w poszczególne elementy interfejsu, gdyż dostępność takich danych wpływa na to, do kogo konsument może kierować ewentualne roszczenia związane np. z reklamacją czy wymianą zakupionego towaru. Wątpliwości organów wzbudziło też informowanie platformy o momencie konieczności zapłaty za zakupione produkty, gdyż dotychczasowe oznaczenie przycisku "Złóż zamówienie" nie zawiera dodatkowych słów z obowiązkiem zapłaty lub innego równoważnego sformułowania. W zeszłym roku prezes UOKiK informował o postawieniu zarzutów spółkom Zalando, Booking oraz Travelist, którzy zdaniem organu nie informowali konsumentów w sposób prawidłowy o statusie przez sprzedawcy. W tym roku prezes UOKiK wydał dwie decyzje zobowiązujące wobec Zalando oraz Travelist. Obie spółki zostały zobowiązane do zmiany swoich praktyk w zakresie informowania konsumentów o tym, że zamieszczane oferty pochodzą od innych podmiotów oraz o statusie podmiotów, których oferty były zamieszczane na platformach Zalando i Travelist. Zdaniem prezesa UOKiK brak takiej informacji powodował, że konsument mógł nie otrzymywać odpowiedniej informacji o tym podziale obowiązków wynikających z realizacji umów między platformą a podmiotem, który prezentował swoją ofertę na platformie. Chociaż przeważająca część działań prezesa UOKiK dotyczy sfery związanej z ochroną zbiorowych interesów konsumentów, przedsiębiorcy prowadzący platformy internetowe nie mogą zapominać, że ich działania mogą być oceniane także w aspekcie naruszenia prawa ochrony konkurencji. W październiku prezes UOKiK poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, w ramach którego zostanie zweryfikowane, czy działania Meta związane z wprowadzonymi zmianami co do sposobu prezentowania odnośników do treści prasowych mogły stanowić nadużycie pozycji dominującej. Zmiana sposobu prezentacji tych odnośników jest efektem implementacji w Polsce unijnej dyrektywy o prawach autorskich, zgodnie z którą wydawcy prasowi i twórcy audiowizualni będą otrzymywać wynagrodzenie za udostępnienie swoich treści na platformach cyfrowych. Przed zmianami treści były prezentowane jako graficzny podgląd materiału, a nie jak obecnie jedynie jako odnośnik do tych treści, co w praktyce mogło doprowadzić do zmniejszenia liczby wyświetleń takich treści. Omówione dzisiaj działania prezesa UOKiK wskazują na zwiększoną uwagę organu działaniami platform internetowych. Wprawdzie działania są efektem niedawno wprowadzonych zmian legislacyjnych, nie tylko tych bezpośrednio obejmujących sferę działań prezesa UOKiK w związku z jego ustawowymi kompetencjami, jak w przypadku dyrektywy Omnibus, która bezpośrednio dotyczy ochrony konsumentów. Jednak przykład Meta pokazuje, że nawet jeśli zmiany legislacyjne dotyczą innych obszarów, jak w przypadku zmian w prawie autorskim, przedsiębiorcy wprowadzając zmiany związane z nowymi obowiązkami
wynikającymi z nowelizacji powinni zawsze przeanalizować, czy te zmiany nie będą mieć negatywnego wpływu na obszar zbiorowych interesów konsumentów bądź też ochronę konkurencji. Dlatego każda wprowadzona zmiana powinna być poprzedzona wieloaspektową analizą prawną. A już teraz zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym omówię działania Komisji Europejskiej, w ramach których organ przygląda się działaniom platform internetowych. Działania organu wynikają z nowych kompetencji związanych z wejściem w życie aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw łapkę w górę pod filmem. Do zobaczenia!